Cześć, witajcie wszystkich na moim kanale Mojsak Fototechnik. Dziś porozmawiamy o technice robienia zdjęć, jaką jest HDR. Zapraszam. Słuchajcie, jakiś czas temu, dokładnie w 2011 roku, popełniłem album fotograficzny, który się nazywa Białystok Niezwykły. Cały ten album traktuje o mieście, w którym mieszkam. Cały ten album także poświęcony jest technice właśnie HDR. Co to znaczy, wypadałoby powiedzieć, co to znaczy ta technika HDR. W zamierzchłych czasach, kiedy ta technika w ogóle wchodziła, ona się nie nazywała się taką techniką HDR, tylko techniką HDRI. HDR znaczy High Dynamic Range, a te I, które z biegiem czasu już przestało funkcjonować, znaczyło po prostu image, czyli obraz. W dzisiejszych czasach w HDR-ach już się także robi materiały filmowe i jak wiecie, już sprzęty, telewizory i kamery także potrafią nagrywać właśnie w wysokiej rozpiętości tonalnej. Co to znaczy? Teraz powiedziałem, co to znaczy. Słuchajcie, oko ludzkie widzi mniej więcej 20 i w górę 20 różnych przestrzeni tonalnych. Matryce naszych aparatów w dzisiejszych czasach już widzą więcej niż wtedy, kiedy ja to robiłem, ale widzą mniej więcej od 5 do 7 tych przestrzeni tonalnych. Czyli jak wiecie doskonale, jeżeli zrobimy zdjęcie na przykład czegoś za oknem, ale będziemy widzieć też tutaj pokój, to jak wiecie, tutaj mamy dużo ciemniej, tam mamy dużo jaśniej i aparat wybierze sobie lub wy wybierzecie, co byście chcieli mieć prawidłowo doświetlone. Czyli albo będziemy mieli doświetlone to, co jest na zewnątrz, czyli bardzo jasne, i to, co mamy w środku, w mieszkaniu, będzie praktycznie czarne. Ewentualnie odwrotnie. Albo to naświetlimy to, co jest prawidłowo, to, co jest w środku w mieszkaniu, i to będzie prawidłowo doświetlone, natomiast to wszystko, co jest na zewnątrz, będzie prześwietlone, przejarane, zero szczegółów w tych wszystkich właśnie miejscach, gdzie tam jest dużo jaśniej. Do czego dążę? Jak to rozwiązać? Jak to rozwiązać, żeby aparat nam był w stanie zarejestrować wszystko to, co my tak naprawdę widzimy, lub przynajmniej podobnie do tego, co widzi oko ludzkie. I teraz tak, w waszych telefonach komórkowych to już jest taka opcja HDR i tyle. Najczęściej pojawia się komunikat taki, że podczas robienia tego zdjęcia nie należy ruszać aparatem. Dlaczego? Ponieważ aparat w waszym telefonie wykonuje kilka zdjęć z różnymi parametrami ekspozycji, aby później to skleić. Dokładnie tak samo my możemy wykonywać te zdjęcia techniką HDR, waszym aparatem lustrzanką, czy bezlusterkowcem, czy jakimkolwiek innym aparatem, który pozwala na to, aby manewrować przysłoną, czasem czy czułością, czyli ISO. Teraz chciałbym powiedzieć, na czym to polega. Jak zrobić, żeby było dobrze. Więc tak, mamy do wyboru kilka parametrów ekspozycji, które powodują nam to, że obraz jest jaśniejszy lub ciemniejszy. Albo mamy ISO, prawda? Albo mamy czas, albo mamy przysłonę. No i teraz jest bardzo ważna rzecz. Przysłony nie ruszamy. Przysłony nie ruszamy. Dlaczego? Ponieważ jeżeli wykonamy kilka zdjęć, to w tym momencie rozjedzie nam się głębia ostrości. Głębia ostrości na każdym z tych zdjęć będzie inna i tak naprawdę podczas sklejania tych zdjęć nie będziemy mogli wybrać, który wariant będzie poprawny. Jeżeli będziemy manewrować czułością filmu, jeżeli wyjedziemy zbyt wysoką czułość filmu, jeżeli ustawimy, w tym momencie na każdym z tych zdjęć będzie inny szum. Szum czy ziarno w fotografii tradycyjnej. Tak, w fotografii tradycyjnej także HDR, to nie jest do końca taki HDR, ale HDR także da się robić. Nawet jest słynne zdjęcie bodajże jakiejś plaży, które było zrobione w technice HDR, aczkolwiek to jest, jak to się nazywa, bardzo potocznie kanapka, złożenie kilku negatywów różnie naświetlonych i naświetlone to powiększone na jednym papierze. Więc
Reasumując to, co powiedziałem, czyli należałoby manewrować tylko i wyłącznie czasem naświetlania. Czas naświetlania będzie powodował to, że jeżeli mamy obraz statyczny, nie będziemy ingerować i nie będziemy zmieniać ani głębi ostrości, ani właśnie nie będziemy zmieniać szumów na zdjęciu. Zdjęcia teoretycznie powinny być takie same z różnymi parametrami ekspozycji. Czyli jedno jest ciemniejsze. I teraz właśnie powiem, jak zrobić, żeby było dobrze. Minimum 3 zdjęcia, żeby był taki faktycznie HDR. Oczywiście fotografujemy w RAWie. RAW, jak już wcześniej wspominałem w którymś odcinku, ma największą ilość informacji dotyczące zdjęcia, dotyczące tego, co jest w cieniach, co jest w jasnościach. Przepraszam, karta mi się skończyła. I teraz słuchajcie, przejdziemy do tego, jak się powinno to zdjęcie zrobić. Zaopatrzyć się na początek totalnie podstawowo. Powinniśmy się zaopatrzyć w statyw. Dość dobry statyw, stabilny statyw, aby aparat pozostał w jednym miejscu. I broń Boże nie drgnął, ponieważ te wszystkie zdjęcia musimy później na siebie nałożyć. No i teraz tak, wykonujemy, słuchajcie, 3 zdjęcia. Minimum 3, pamiętajcie. Im więcej, tym lepiej. Tym więcej będziemy mieli tej przestrzeni tonalnej zawartej na naszym zdjęciu. Pierwsze zdjęcie powinno być niedoświetlone. Drugie zdjęcie powinno być prawidłowo naświetlone, tak jak aparat pokazuje, czyli na 0 EV. Trzecie zdjęcie powinno być prześwietlone mniej więcej tak samo jak niedoświetlone było to pierwsze. I teraz tak, przy 3 zdjęciach robimy te zdjęcia. Jeżeli robimy więcej zdjęć, to oczywiście albo ta przestrzeń musi być jeszcze bardziej rozstrzelona, ewentualnie bliżej siebie powinny być te wszystkie zmiany parametrów ekspozycji. Na przykład -4, -3, -2, 0, +2, +3, +4, prawda? 5 zdjęć. Ewentualnie, tak jak mówiłem wcześniej, 3 teoretycznie wystarczą, chyba że mamy naprawdę bardzo dużą rozpiętość tonalną, wtedy musimy posiłkować się jeszcze większą ilością zdjęć. Aczkolwiek w RAWach powinno nam to wystarczyć. Sporo plików HDR wychodzi przejaskrawionych, przekombinowanych. Wyglądają jak grafika. Trochę ciężko jest ustawić, słuchajcie, taki złoty środek, aczkolwiek ten złoty środek wygląda całkiem przyzwoicie, szczególnie kiedy fotografujemy wnętrza. I wtedy całkiem ładnie to wychodzi. Ja spróbuję Wam zaraz tutaj pokazać kilka zdjęć, które wykonałem właśnie tą techniką. Pamiętajcie o jednej rzeczy jeszcze. Plik HDR może, jeżeli przegniecie oczywiście, może spowodować to, że światła i cienie będą dość blisko siebie. Czyli możemy pozbyć się tego sławnego światłocienia na zdjęciach. Możemy pozbyć się czegoś takiego, co właśnie światło powoduje i cień. Powoduje to, że mamy przestrzeń, mamy takie 3D. Wszystko może zacząć wydawać się być płaskie. Aczkolwiek całkiem przyzwoite efekty wychodzą, jeżeli nad tym panujecie. Technika HDR bardzo często, właśnie jak tak wspomniałem, wykorzystywana jest w fotografii wnętrz. Nie jest dokładnie robiona w ten sam sposób, aczkolwiek wykorzystując właśnie bracketing, który to możecie z poziomu aparatu ustawić, ile chcecie zdjęć wykonać i z jakimi parametrami ekspozycji, jak bardzo rozstrzelone będą te wszystkie zdjęcia, jeżeli chodzi właśnie o poziom naświetlenia. Wtedy wykonując takie zdjęcie wnętrza, możemy właśnie wykonać te zdjęcia, możemy je później sklejać, czyli dorzucać do zdjęcia, które jest już zrobione, które jest prawidłowo doświetlone w środku, ale na przykład chcielibyśmy mieć okna, które są trochę za jasne, to możemy wziąć sobie z drugiego zdjęcia i tam je po prostu dokleić, wymaskować, dokleić. Tak samo jeżeli mamy gdzieś tam pod kanapą, pod sofą trochę za ciemno. Więc mamy zdjęcie, które jest jaśniejsze i możemy ten element wkleić, wymaskować ze zdjęcia, które jest jaśniejsze. Troszeczkę lepiej to wygląda. Na tym chyba zakończę swój wywód. Obejrzcie sobie zdjęcia, jak wyglądają w HDR-ach. Mam nadzieję, że się spodobają. Trzymajcie się cieplutko, do następnego razu. Hej!